Cześć kochani, witam serdecznie wszystkich zainteresowanych. Dziś obejrzymy sobie edycję kolekcjonerską książek z serii Wiedźmin. Pomyślałem, że podzielę się z Wami tym, jak wyglądają, bo szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o treść, to wiele Wam nie podpowiem. Nigdy tej serii nie czytałem, dlatego kupiłem książki. Nie jest to dość tania rzecz niestety, wydatek jest dość pokaźny, ale sam wygląd, no myślę, że warto. Dobra, obejrzymy sobie najpierw może dookoła pudełko. Jest bardzo ładne, trzeba przyznać. Tutaj mamy wypisane wszystkie tytuły. Sezon burz, Ostatnie życzenie, Miecz przeznaczenia, Krew elfów, Czas pogardy, Chrzest ognia, Wieża jaskółki, Pani jeziora. Mamy pudełko z ładnymi ilustracjami wszędzie dookoła, tak żeby się fajnie prezentowało, jak już odstawicie na półce po przeczytaniu. I oczywiście główny bohater Geralt Wiedźmin. Przyznacie, że wygląda to wszystko ładnie, zwłaszcza z autografem autora, pana Sapkowskiego. Mamy tutaj też lekko mapę przedstawioną. Bardzo fajnie to wygląda. To może od razu otworzymy. Chciałem zrobić taki typowy unboxing, gdzie otwieram całą paczkę, czyli po prostu pudełko, karton, tak żeby nie wiedzieć, jak to będzie się dokładnie prezentowało na żywo. Ale szczerze Wam powiem, że jak pan kurier przywiózł paczkę, to się okazało, że nie dość, że była pognieciona, to jeszcze z jednej strony była mokra, także prawdopodobnie but pana kuriera nieco przecieka. Ale na szczęście nic się nie stało, paczka była dobrze zabezpieczona, podwójnie folią owinięta, szczelnie, także nic się nie stało. Ok, dobra, no to mamy książki, to zaraz je wyciągniemy, zobaczymy jak się prezentują każda oddzielnie. Delikatnie. Aha, jeszcze zapomniałem wspomnieć, że w tej edycji mamy też przygotowaną mapę. Zaraz może odłożę książki na bok. Tak, mamy mapę świata Wiedźmina. Zobaczmy, jaki to jest rozmiar. A nie jest wcale taka wielka. Myślałem, że to będzie coś większego, że się tak wyrażę. Ale wygląda bardzo fajnie. Papier, no szczerze powiem, mógłby być trochę lepszej jakości. Może taki trochę matowy. Tak, żeby fajniejszy był. No, żeby odczucia były fajniejsze w dotyku, żeby były milsze, tak bardziej jak prawdziwe płótno. A to mamy po prostu taką tekturkę. Ale mapka jest, także można sobie zawiesić gdzieś na ścianie. Myślę, że tak właśnie zrobię. Będzie się fajnie prezentowała na pewno, jako dodatek. Ok, i teraz książki. Dobra, zobaczymy może każdą okładkę. Sezon burz. Jeżeli chodzi o same okładki, miałem małe wątpliwości, czy na pewno kupić to wydanie. Ostatnie życzenie. Zaraz powiem dlaczego. Miecz przeznaczenia. Myślę, że się domyślicie dlaczego zaraz. Krew elfów. Nie to, żebym miał coś przeciwko tym okładkom. Są naprawdę bardzo dobrej jakości, bardzo ładnie wykonane. Świetnie się prezentują. Czas pogardy. Chrzest ognia. Wieża jaskółki. I Pani jeziora. Mamy tutaj oczywiście wszystkie 8 ksiąg, jakie były wydane. No, chyba się nie zmieszczą w jednym ujęciu wszystkie. I teraz tak, jeżeli chodzi o moje wątpliwości, dlaczego się zastanawiałem nad inną edycją. Dlatego, że na wszystkich okładkach, jak widzicie, wszędzie jest przedstawiony Wiedźmin. Nawet gdzie mamy, powiedzmy, tytuł Wieża jaskółki na przykład, zamiast wieży mamy Wiedźmina. Jak mamy tytuł, załóżmy, Pani jeziora, też nie mamy Pani jeziora, tylko mamy Wiedźmina. Więc jeżeli chodzi o same okładki,
Świetne, piękne, naprawdę bardzo fajnie się prezentują. Polecam jak najbardziej, jeżeli komuś nie jest szkoda pieniędzy, żeby wydać na bardzo fajne wydanie. Zwłaszcza, że to jest z twardą oprawą. Także nie będzie się niszczyć tak bardzo. Zobaczmy, czy są jakieś ilustracje może jeszcze. Zwykła treść. Ok. Jeżeli chodzi o okładki same, polecam okładki czarnego wydania. Bardzo ładne są, każda jest inna, bardzo różnorodne, kolorowe, bardzo fajne, jeżeli chodzi pod względem artystycznym. I tam jest miękka oprawa, także jeżeli ktoś woli czytać w miękkiej oprawie, co jest wygodniejsze rzeczywiście, także polecam tamtą edycję, tym bardziej, że jest jeszcze tańsza. Ale mam nadzieję, że tutaj, jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości, to wszystko się wyjaśniło po tym filmie. No więc pozostaje mi zachęcić do czytania. No i do zobaczenia.